Chciałabym dzisiaj zaprezentować podstawową konserwację książek, jaką robimy w naszych zbiorach. W Muzeum Miasta Łodzi nie tylko gromadzimy zbiory muzealne, również gromadzimy zbiory biblioteczne. Jest ich ponad 20 000 i książek, i czasopism. Chciałam tutaj zaprezentować kilka książek, które już przeszły konserwację i są w dużo lepszym stanie. Tutaj są przedmioty, których używałam do konserwacji. Podstawową czynnością jest gumkowanie. Do tego używamy różnego rodzaju gumek gąbkowych, ściernych, miękkich, twardych, czy też gumki w proszku. I właściwie zaczynamy od wycierania, czyszczenia naszych okładek, wyklejek, pierwszych stron. Jeżeli czas pozwoli, można robić to z całą książką, w zależności od jej kondycji. Również do konserwacji używamy różnego rodzaju taśm, które mamy. Tutaj są taśmy do łączenia pojedynczych, luźnych kartek, jeżeli znajdują się. Tutaj jest na przykład pokazane, więc docinamy sobie odpowiednią długość i w ten sposób naprawiamy kartki luźne. Luźne kartki też naprawiamy poprzez, na przykład ta książka była cała rozdarta, kartki były luźno. Tutaj nakładamy bardzo dużą ilość kleju, specjalnego kleju. Ja na przykład Unimak używam kleju introligatorskiego, specjalnego. Do tego, jeżeli jest potrzebne, doklejamy sobie odpowiednią tekturkę bezkwasową i to danymi grubymi, cienkimi zaciskami zaciskamy poprzez dwie z jednej i z drugiej strony takie tekturki bezkwasowe i zaciskamy w tych dwóch miejscach i to powinno sobie takie 24 godziny, akurat mam takie mniejsze zaciski, ale powinno sobie takie 24 godziny poleżeć. Później na następny dzień, żeby ładnie to wyglądało, docinamy sobie odpowiedniej długości taką taśmę, która jest do grzbietów książek i w ten sposób taka książka już jest naprawiona, wygląda dużo lepiej. Czasami zdarza się, że mam jakieś resztki jedzenia, jakieś tłuste pozostałości, trudno powiedzieć skąd. Do tego używamy do zdrapywania bardzo delikatnego albo skalpela, albo takiego dłutka. Oczywiście ten klej staramy się nakładać pędzelkiem, jakimś patyczkiem, nawet patyczkiem po lodach, jeżeli mamy nawet taki w domu. Często się zdarza też, że są książki bardzo zniszczone. Tutaj okładka jest zrobiona nowa, wzmocniona taśmą grzbietową i po prostu, żeby ochronić tą okładkę, staramy się zrobić ją zupełnie nową. Bardzo luźne kartki, stare, ale chcemy je zachować, prostujemy i naklejamy na bibułkę japońską, czy bardzo cieniutki, taki specjalny, bezkwasowy papier i staramy też się zachować. Najważniejsze, żeby książka była cała, żeby ten blok nie rozwalał nam się, żeby w ten sposób, jak weźmiemy książkę, żeby ona była po prostu w całości. Dlatego zachęcam Was wszystkich do tego, żeby naprawiać książki, żeby na pewno nie robić tego taśmą klejącą, ale jest to bardzo fajna zabawa, którą na pewno możecie pochwalić się wśród rówieśników, wśród najbliższych znajomych i rodziny. Skoro już wiecie, w jaki sposób muzeum dba o swój księgozbiór, warto też zastanowić się, jak możemy zaopiekować się swoimi książkami w domu. I dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możemy naprawić narożniki i grzbiet we własnej książce. Przyniosłam swoją książkę, która została uszkodzona tutaj na grzbiecie oraz tutaj cudownie kot pogryzł mi ją, więc będziemy naprawiać właśnie narożniki. Będzie nam potrzebny materiał,
taki ala płótno albo właśnie płótno, który będziemy przyklejać. Nożyczki, nożyk, linijka, ołówek. Linijkę najlepiej mieć taką dłuższą, metalową i klej. I najbardziej polecam właśnie ten Magic, ponieważ to jest dobry klej CR używany przez introligatorów. Po to są nam tutaj te linie narysowane, żebyśmy mogli sobie to położyć i przyłożyć do tego książkę. Ważne jest to, żeby na początku to zagiąć, a potem dopiero te paruszki. I możemy albo to przytrzymać rękami, albo możemy sobie przyłożyć taką tekturkę tutaj z dwóch stron i zacisnąć nawet takim zwykłym spinaczem. Jak widzicie, mamy tutaj też popsuty grzbiet i będziemy naklejać cały grzbiet czerwony po to, żeby pasował do naszych czerwonych narożników. Już mamy wycięty grzbiet, możecie go sobie tutaj ozdobić. Mam zaznaczone właśnie delikatnie tutaj brzegi, gdzie będzie to naklejane, żeby było mi łatwiej wpasować. Dzięki temu też możecie napisać to, co chcecie tutaj na grzbiecie. Zaraz będziemy go przyklejać i też polecam, żeby sobie ułatwić, narysować sobie tutaj delikatnie zaznaczenie, gdzie ma być to zagięcie te 5 mm, więc będziemy naklejać. Już mamy skończoną książeczkę, mamy naprawione narożniki, już nie widać tych pogryzień przez kota, ani nie mamy już poszarpanego brzegu, dzięki temu możemy delektować się lekturą i cieszyć się, że nasza książka wygląda prawie jak nowa, a tak naprawdę jeszcze lepiej, bo jest naprawiona przez nas.